Nie. A mówią, że Erasmus nie może trwać wiecznie. A tu proszę. Pogoda jak na Cyprze. Leżak. Dobre picie. I niczego więcej człowiekowi do szczęścia nie potrzeba. Halo. No cześć, mistrzu. A gdzie ty jesteś? No jak to gdzie? Kontynuuję Erasmusa. Nie no, fajnie, że wypoczywasz, ale pół roku? No robota na ciebie nie czeka. Pyta się o ciebie. Od pół roku nie było żadnego podcastu. Nie. Czyli koniec urlopu. No to zabijaj. Studio na ciebie czeka. Właśnie. To miało być tak pięknie. Gościem pierwszych po ponad pół roku przerwy rozmów Kubackiego jest Ewelina Łukasza. Podcast o tyle historyczny i ciekawy, że po raz pierwszy goszczę w nim kobietę. Witam Cię, Ewelino, serdecznie. Cześć, bardzo miło. Cześć. Dobrze. Jakbyś się przedstawiła nowo poznanej osobie? Organizowałaś projekt Erasmusowy w naszym mieście, ale tak naprawdę ludzie Cię nie znają. Co zatem byś sobie powiedziała? Cóż, z urodzenia poznanianka, ale sercem wiercie. Tutaj chodziłam do liceum i pamiętam te czasy bardzo dobrze. Jeżeli miałabym siebie przedstawić nowo poznanej osobie, to chyba bym powiedziała osoba, która nie może usiedzieć na miejscu, która kocha podróże, która kocha poznawać nowych ludzi i nowe kultury, natomiast ostatnio na już chyba podróżniczej emeryturze. Przynajmniej na jakiś rok, dwa. Zobaczymy, co będzie dalej, nigdy nie mów nigdy. No i w zasadzie tyle. Studiowałam dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Potem zajmowałam się marketingiem, ale gdzieś tam w końcu znalazłam swoje ikigai, coś co sprawia mi faktycznie prawdziwą przyjemność i w czym czuję się jak ryba w wodzie, czyli pracy z ludźmi. No i właśnie w tym mniej więcej teraz nurcie chciałabym się rozwijać dalej. Okej. Jak w ogóle do tego doszło, że zainteresowałaś się projektami Erasmusowymi? Skąd u Ciebie wystąpił taki impuls, że warto w takie coś wejść? Wiesz co, Kuba, tak naprawdę pierwszy raz gdzieś tam, gdy miałam styczność z Erasmusem, no to wiadomo, słyszałam o tych Erasmusach takich dla studentów. Notabene sama miałam likować 2 razy, ale chyba byłam zbyt nieśmiała w tamtym momencie i troszeczkę bałam się tej bariery językowej, pomimo tego, że tak naprawdę w teorii angielski znałam. Pierwszy raz, kiedy dowiedziałam się o krótkoterminowych projektach Erasmus, to był 2022 rok. Studiowałam wtedy jeszcze i jedna z naszych prowadzących powiadomiła nas, że szukają właśnie osób na projekt w Polsce. W Polsce był to temat związany właśnie z realizacją wideo, coś w tym stylu, już teraz dokładnie nie pamiętam. No ja się zgłosiłam, nie wiedząc w ogóle, że będą tam obcokrajowcy. Na następny dzień okazało się, że będą tam obcokrajowcy. Pamiętam, że się bardzo stresowałam, a okazało się też, że w zasadzie w tym samym terminie jest też projekt we Włoszech, więc stwierdziłam, no dobrze, jak już skakać na głęboką wodę, to skakać. No i tak trafiłam do Caserty nieopodal Neapolu i to był mój pierwszy projekt z Erasmusa, taki krótkoterminowy, wymiany młodzieży, czyli spotykają się mniej więcej około plus minus 30 osób z różnych krajów i codziennie mamy właśnie zajęcia. Sama byłam uczestniczką wielu takich projektów, kilkunastu tak naprawdę i zobaczyłam, co Erasmus mi dał. Przede wszystkim pewność siebie, jeżeli chodzi o język, ale też kontakty z innymi ludźmi. Okazało się, że nagle jestem w stanie się porozmawiać po angielsku i wcale ten angielski nie musi być perfekcyjny. To, co trochę mi się nie podoba w szkołach, to takie podejście na zasadzie oceniania. Znaczy, rozumiem, że wiadomo, maturę napisać trzeba, ale z drugiej strony później w życiu realnym
Ja to tak mówię, zawsze mamy ten nasz European English i nasz akcent tak naprawdę jeszcze bardziej chcemy wydobyć i nie imitujemy akcentu z UK czy z Stanów, bo po prostu mamy swoje akcenty, mamy swoją kulturę i to jest w tym wszystkim piękne. No i z tego wszystkiego wziął się pomysł na to, żeby samemu te Erasmusy tworzyć. Ja tyle dobrego dostałam od ludzi, że chciałabym po prostu tę energię przekazać dalej, a jako, że też podczas studiów dużo angażowałam się właśnie w realizację różnego rodzaju eventów, czy to Juvenalia Poznańskie, czy Wielkie Grillowanie UAM, no to czy właśnie jakieś projekty finansowane z budżetu miasta Poznania, no to gdzieś tam było to naturalne, żeby spróbować też w tym sektorze. Erasmusa wszyscy kojarzą z wyjazdem na studia na dłuższy czas, 4 miesiące, pół roku. Sam właśnie wróciłem z takiego wyjazdu. Czym zatem różni się taki normalny Erasmus od tego, który zorganizowałaś w Jarocinie? Tak, to prawda i bardzo jest mi przykro z tego powodu, że tylko Erasmus jest znany z tego, bo tak naprawdę Erasmus to taka duża parasolka, pod którą znajduje się mnóstwo projektów, które wspierają dzieci, wspierają młodzież, wspierają studentów, osoby, które nie są studentami, dorosłych, nauczycieli, emerytów, także tych programów jest naprawdę sporo. No i czym się różni taki klasyczny Erasmus, czyli mówimy tutaj o wymianie studenckiej, jeden uniwersytet nawiązuje współpracę z drugim i po prostu studenci wymieniają się i na pół roku czy na rok jadą do innego kraju, gdzie studiują. Przede wszystkim rodzaj edukacji. Tutaj, jeżeli chodzi o uniwersytety, mamy do czynienia z edukacją formalną, czyli to, co znamy najbardziej, siedzenie w ławkach, wykłady i tak dalej. Natomiast projekty wymiany młodzieży, czy też właśnie kursy szkoleniowe, czy partycypacji młodzieży, to kompletnie inne podejście do tematu edukacji. Wchodzimy tutaj z edukacją pozaformalną, czyli w przypadku wymiany młodzieży tak naprawdę to młodzież uczy się sama od siebie. Ja mówię tutaj młodzież, bo też pojęcie młodzieży w Unii Europejskiej to osoby do 30 roku życia, więc tutaj, żeby tak nakreślić mniej więcej, jak to wygląda. No i generalnie jeżeli chodzi właśnie o te wymiany, no to ludzie uczą się od samych siebie i mamy tutaj rolę facilitatora, który tak naprawdę ułatwia, wspomaga proces nauki, sprawia, że jest skreowana przestrzeń do tego i no, tak naprawdę powiedziałabym, że troszeczkę tak popycha tę młodzież, ale nie robi niczego za nich, tak? Więc tutaj ten proces kreacji, w zależności już od danego projektu, przebiega tak naprawdę, jest inicjatywą młodzieży, no i też te projekty są pisane z myślą o potrzebach właśnie młodych osób, no i wtedy realizuje się taki projekt i przyjeżdżamy generalnie mniej więcej na plus minus tydzień, w naszym przypadku to było 7 pełnych dni, i codziennie mamy aktywności, 4 bloki po 1,5 godziny, więc ja powiedziałabym, że nie są to wcale darmowe wakacje, bo tak wiele osób myśli, ale tak, faktycznie, te programy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i młodzież ma pokryte koszty transportu, koszty wyżywienia i koszty zakwaterowania. Jedynie za transport należy wyłożyć pieniądze wcześniej i po zakończonym projekcie, jeżeli odbędą cały projekt i także proces tak zwanego dissemination, czyli rozpowszechnienia rezultatów po tym, jak wracają do swojego kraju, bo wiadomo, że ten wpływ nie ma być tylko tutaj na te osoby, które fizycznie są na tej wymianie, ale też na społeczność lokalną tutaj, w tym przypadku w Jarocinie, ale i również na społeczności lokalne w ich krajach. No i mamy tydzień, mamy codziennie aktywności, w zależności od projektu młodzież pracuje nad rezultatami, w tym przypadku było to przedstawienie, które łączyło techniki teatralne z tańcami tradycyjnymi. O programie jeszcze chwilę będziemy później rozmawiali, więc teraz bym chciał przejść do kolejnego tematu. A mianowicie, dlaczego zdecydowałaś się na to, by zorganizować projekt Erasmusowy w Jarocinie? Ponownie projekty Erasmusowe kojarzą się głównie z dużymi ośrodkami miejskimi.
Ja bym powiedziała tutaj, że zgodzę się z Tobą do pewnego stopnia. Z tego względu, że jeżeli myślimy o uniwersytetach, to tak, jak najbardziej. Ale z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o właśnie projekty wymiany młodzieży, czy kursy szkoleniowe dla osób pracujących z młodzieżą, to najczęściej były to małe ośrodki, jakieś wsie. Dlaczego wybrałam Jarocin? Z tego względu, że uważam, że po co wynosić gdzieś tam to do Poznania czy do Warszawy. Oczywiście tam też miałam okazję robić projekty, ale chciałam po prostu zrobić coś lokalnego. Erasmus jest na tyle fajną ideą, którą uważam, że warto rozprzestrzeniać w tych miejscach, gdzie nie jest jeszcze tak znany, czyli na przykład w Jarocinie, bo faktycznie było to, wydaje mi się, nie chcę skłamać, ale pierwszy taki projekt wymiany młodzieży. Może nie pierwszy erasmusowy, totalnie w Jarocinie, ale pierwszy wymiany młodzieży. Więc uważam, że powinno się Jarocin też promować i tutaj właśnie za granicą, bo jest to miasto przepiękne, młodzieży się bardzo podobało, byli zachwyceni architekturą, parkiem, pałacem, w którym nocowaliśmy. Nawet jedna osoba, szczerze mówiąc, porównała w pierwszym dniu park do Central Park w Nowym Jorku. Także było to faktycznie miłe doświadczenie. Zaskoczyłam się. No i uważam, że Jarocin po prostu się powinno promować. Mamy cudowną kulturę też jako generalnie Polska, cudowne tradycje i powinniśmy być z tego bardzo, bardzo dumni. Jak wygląda proces organizacji finansowania takiego projektu? Kiedy rozmawialiśmy poza kamerami po spektaklu, wspomniałaś, że wniosek o jego organizację złożyliście już dość dawno temu, jako oczywiście fundacja, bo to musi robić ktoś, jakaś organizacja, a nie pojedyncza osoba. Zresztą pojedyncza osoba pewnie by nie dała nawet rady. Tak, to prawda. To praca wielu osób. No i tutaj właśnie jako Fundacja Recovery24 zarejestrowana w Jarocinie postanowiliśmy złożyć nasz pierwszy, w zasadzie nie był to pierwszy projekt, który złożyliśmy, bo pierwsze 3 projekty zostały odrzucone przez Agencję Narodową Erasmusa. Natomiast był to 4. projekt, który złożyliśmy i otrzymaliśmy dość dobrą punktację, bo było to 97 na 100 punktów, z tego co pamiętam. No i jak wygląda taki proces? Mam taką sieć kontaktów, są to inne organizacje pozarządowe właśnie w Europie, ale też w Turcji na przykład, z którymi współpracujemy. Są to osoby, które poznałam właśnie podczas kursów szkoleniowych dla pracowników młodzieżowych i z którymi po prostu miałam już gdzieś wcześniej do czynienia i nawiązaliśmy współpracę. Każda organizacja pozarządowa działa w swoim kraju i zbiera młodzież wokół siebie. Szukamy problemów młodzieży, co moglibyśmy rozwiązać, jakie są obecne potrzeby, no i wspólnie zastanawiamy się nad rozwiązaniem tego, nad projektem, który mógłby wspomóc tę młodzież, ale też i lokalną społeczność, nad zastanowieniem się nad jakimś problemem, dać młodzieży narzędzia do pracy. I faktycznie proces finansowania jest dość długi. Z tego względu, że my ten projekt, a przypomnijmy, mamy teraz czerwiec, już lipiec mamy 2025 roku. My złożyliśmy ten projekt w lutym 2024 roku, a myśleć nad nim zaczęliśmy już końcem 2023 roku. Więc później musieliśmy czekać kilka miesięcy na informację o akceptacji projektu. Dostaliśmy informację w czerwcu 2024, potem finansowanie, 80% finansowania dostaliśmy mniej więcej w okolicach września, października, no ale tutaj jako, że chcieliśmy też przygotować się dobrze do tego projektu, no i nie ukrywam, trafić na dobrą pogodę, żeby móc mieć też zajęcia na zewnątrz, no to poczekaliśmy do czerwca tego roku. Mhm. Opowiedz o samym programie, który właśnie wczoraj zakończył się w Jarocinie. Trochę już opowiadałaś, ale teraz myślę, że będziesz mogła nieco bardziej rozwinąć skrzydła w tym temacie. Dobrze, dziękuję. No dobrze, jeżeli chodzi o nasz projekt, nazwa tego projektu to Make a Move, czyli zrób ruch, wykonaj ruch. I przede wszystkim projekt skupiał się na wymianie międzykulturowej, na dobrostanie psychicznym, na tym, żeby troszeczkę zwolnić, troszeczkę odciąć się też od social mediów. Skupiał się również na naszych tradycjach każdego kraju, czy też regionu. W przypadku na przykład Hiszpanii tutaj mocna reprezentacja Katalonii była obecna, więc mogliśmy też zobaczyć
na przykład tańce właśnie z Katalonii. Mogliśmy zobaczyć tańce tradycyjne z Turcji, Grecji, Włoch, no i oczywiście z Polski. Projekt skupiał się przede wszystkim na tym, żeby pokazać młodym ludziom, że pomimo tego, że jesteśmy z różnych krajów, tak naprawdę jest pomiędzy nami sporo podobieństw. I właśnie chcieliśmy te podobieństwa znaleźć. Kulturowo, wiadomo, pochodzimy z różnych środowisk, ale nawet nie tylko kulturowo, bo społecznie generalnie. I bardzo ważne było to, żeby nawiązać taką współpracę między sobą. I właśnie tutaj uczestnicy projektu mieli okazję do pracowania nad wspólnym spektaklem, ale wcześniej mieliśmy też typowe no takie zajęcia wprowadzające, czyli takie przełamywanie lodów, zajęcia z budowania zespołu, tak żebyśmy mogli zacieśnić te relacje, żebyśmy się dobrze poznali, bo warto wspomnieć, że były to kompletnie przypadkowe osoby, które były po prostu wybrane w rekrutacji przez każdą z naszych organizacji partnerskich z zagranicy, więc nikt się nie znał tak naprawdę. I to też jest bardzo taki miły aspekt, że jednak no przychodzimy tutaj wszyscy jako tak zwani strangers, jako osoby, które się nie znają, a wychodzimy jako po prostu bardzo dobrze znajomi. I sama mogę na swoim przykładzie powiedzieć, że wciąż mam znajomości, i pielęgnuję znajomości, które gdzieś tam na Erasmusie nawiązałam. Na tym projekcie był też obecny właśnie przedstawiciel mojej organizacji partnerskiej w Turcji, Ali Selim. I ciekawostka jest taka, że ja pojechałam pierwszy raz w 2022 właśnie roku do Hatay w Turcji na projekt, który on organizował jako uczestniczka, także w ten sposób się poznaliśmy i nadal jesteśmy w kontakcie i po prostu razem współpracujemy. Jest to okazja dla uczestników właśnie do być może czasem nawet i pierwszego kontaktu z językiem angielskim, czasem i nawet do pierwszego kontaktu z kompletnie obcym krajem. Zawsze staramy się zachować pewien balans, tak żeby na takiej wymianie byli uczestnicy, którzy byli już gdzieś na jakimś tak zwanym Youth Exchange, czyli wymianie młodzieży, ale żeby były też osoby, które są po raz pierwszy, żeby dać właśnie tę szansę osobom, które z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na takie zwykłe podróże. Z tego względu, że projekt jest dla nich w zupełności darmowy, no to mają okazję przeżyć to, być może nie mając takich możliwości. Skupiamy się też na włączaniu osób z mniejszymi szansami, czy już zależnie, czy są to na przykład imigranci, czy osoby z mniejszymi szansami, jeżeli chodzi o finanse, ale też na przykład o dostęp, osoby z różnych wsi, gdzie nie mają na co dzień po prostu dostępu do dużych ośrodków kulturalnych. No i cóż, podczas całego projektu codziennie mieliśmy zajęcia z poznawania siebie nawzajem, zajęcia z poznawania siebie nawzajem, ale za pomocą ruchu, dźwięku, oczywiście również też rozmawialiśmy i staraliśmy się eksplorować tę naszą artystyczną część. I myślę, że z całkiem dobrym skutkiem, bo faktycznie dzisiaj jest dzień, kiedy nasi uczestnicy wyjeżdżają, już praktycznie wszyscy wyjechali pociągiem z Jarocina, rozjechali się do Poznania, Warszawy, Wrocławia i Krakowa, żeby zdążyć na swoje loty powrotne. Okej, jak ty oceniasz ten miniony tydzień? Jesteś z niego zadowolona, czy też widzisz jakieś mankamenty, które można poprawić ewentualnej przyszłości? Jak podsumować ten tydzień? Minął bardzo szybko, szczerze mówiąc. Jako koordynatorka, ale też i jedna z facilitatorek, no był to dość intensywny czas. Ale ja zawsze mówię, po takich projektach mam pełne serce. Jest to coś, co wypełnia mi po prostu serce. Widzieć właśnie młode osoby, które rozwijają się. Też mieliśmy taki feedback od nich, wiadomość zwrotną, że no na przykład niektóre osoby w końcu przełamały się i zaczęły mówić po angielsku. Inne osoby przestały przejmować się tym, czy robią jakieś błędy, czy nie, bo tak naprawdę nie ma to znaczenia. Możemy dogadać się jakkolwiek chcemy, mieszać języki. Inne osoby napisały, że był to ich pierwszy tydzień poza, że tak powiem, krajem, ale też z dala od rodziny.
rodziny i nauczyły się takiej samodzielności, bo trzeba tutaj wspomnieć o tym, że na przykład śniadania, mieliśmy tutaj catering na obiady i na kolacje, natomiast śniadania było do it yourself, zrób to sam. Zapewniliśmy produkty, ale młodzież tutaj była odpowiedzialna za to, żeby samemu wstać rano, zjeść, posprzątać i nie spóźnić się jeszcze przy tym wszystkim na zajęcia, żeby być punktualnie. Dodatkowo stworzyliśmy teamy, grupy na każdy dzień inne, które były odpowiedzialne za utrzymanie czystości w naszej sali, w której mieliśmy zajęcia, w sali, w której jedliśmy. No i wyszło całkiem fajnie. Faktycznie koncept jest taki, że słuchajcie, jest to wasz projekt. My tu jesteśmy dla was, żeby wam pomóc, żeby troszeczkę was pokierować, ale projekt tworzycie wy. Więc bardzo ważne było tutaj to, żeby wzbudzić w młodzieży w uczestnikach taką odpowiedzialność, że to jest faktycznie w ich rękach, że to jest ich przestrzeń. No i faktycznie ten projekt, muszę powiedzieć, że był wyzwaniem, pomimo tego, że nie był to pierwszy projekt, który koordynowałam, czy byłam właśnie takim facilitatorem, pierwszy z tej organizacji, ale miałam już okazję pracować dla organizacji z Warszawy, czy właśnie za granicą. Natomiast nigdy nie wiemy, jaka grupa nam się trafi i musimy być gotowi na wszystko, dlatego tak bardzo ważne są też szkolenia, wsparcie różnych osób, tutaj właśnie też we fundacji, oprócz tego, że prezesem jest mój tata Janusz Łuksza, natomiast współpracuje z nami również Edyta Błoch-Łuksza, która jest psychologiem z wieloletnim doświadczeniem i uważam, że jest to bardzo ważne, żeby mieć takie wsparcie, no bo jednak mamy kontakt z młodzieżą, więc tutaj to wsparcie było nieocenione, żeby czasami rozwiązywać trudne sytuacje. Mamy grupę losową i ludzie przyjeżdżają z różnymi traumami, z różnymi osobowościami, no i trzeba tą energią grupy zarządzać. Także ta grupa, powiem szczerze, była wymagająca, ale myślę, że zrobiłyśmy wszystko, co w naszej mocy i ostatni dzień był naprawdę cudowny, bo pomimo tego, że pojawiały się gdzieś tam różne problemy, czy to indywidualne, związane gdzieś tam, nie wiem, z ludźmi na projekcie, ale też tak naprawdę z tym, co działo się w życiu tych osób w ich własnych krajach i musieli się gdzieś tam z tym mierzyć, pomimo tego, że są tysiące kilometrów od swojej rodziny, no to bardzo się cieszę, że pomimo na tyle nam zaufali, że byli gotowi po prostu z nami porozmawiać. Odbyłam mnóstwo rozmów indywidualnych z uczestnikami. I to, co wypełnia mi serce najbardziej, to dziękuję na sam koniec. Też mieliśmy uczestnika, który tak źle się czuł przez różne prywatne problemy, że chciał w pewnym momencie wyjechać, ale na sam koniec powiedział: Ewelina, dziękuję, cieszę się, że nie wyjechałem, cieszę się, że stałem do końca. Mhm. No właśnie, tutaj wspominasz mocno o tych kilku krajach, które przyjechały do Jarocina. To były osoby z Włoch, Hiszpanii, z Grecji, z Turcji. Byli też Polacy oczywiście. No ale dlaczego właśnie ich udało się sprowadzić do naszego miasta? Właśnie czemu te kraje? Czemu te kraje? Cóż, wybór tak naprawdę raz, że był podyktowany tym, gdzie mamy tak naprawdę organizacje partnerskie, organizacje, którym faktycznie możemy zaufać, bo wiadomo, że organizacji pozarządowych jest mnóstwo. Natomiast to jest też odpowiedzialność. Przynajmniej z mojej perspektywy jest to też odpowiedzialność. Jeżeli ja na przykład wysyłam uczestników za granicę na projekt do mojego partnera, tak, do organizacji partnerskiej, no to chcę wiedzieć, że ta osoba jedzie w dobre miejsce. Jeżeli moi partnerzy z zagranicy wysyłają osoby do mnie, to dlatego, że mnie znają, że mi ufają i mieliśmy gdzieś tam okazję współpracować i nie wysyłają w ciemno. Więc tutaj bardzo ważna jest ta jakość tak naprawdę tych projektów. Nam zależy na jak najwyższej jakości, żeby robić to tak, jak powinno być, bo chcemy tak naprawdę mieć wpływ na tę młodzież, na społeczność lokalną i uważam, że warto to robić po prostu z jakością. No i w tych krajach po prostu mieliśmy partnerów, którym możemy zaufać. Natomiast współpracujemy też z innymi krajami, na przykład z Czechami. Wysłaliśmy właśnie naszych uczestników do Czech. Ostatnio był projekt w Luksemburgu. Wysłaliśmy nawet osoby do Wrocławia, co ja mówię? do Włoch,
w okolice właśnie Rzymu, w regionie Abruzzo i na wyspę La Réunion, która jest zamorskim terenem Francji, a znajduje się nieopodal Madagaskaru. Także był to faktycznie dość egzotyczny projekt i tam też uczestnicy zostali wysłani przez naszą fundację. Co o naszym mieście i o całym tym projekcie mówili ci, którzy tu przyjechali, a więc Erasmusi? Byli zachwyceni Jarocinem. I tu jest też kwestia, o której chciałabym wspomnieć, czyli to, że czasami będąc, kiedy jesteśmy, wiadomo, otoczeni, żyjemy tutaj latami, nie zwracamy uwagi na to, jak piękne jest nasze miasto, jak piękny jest nasz kraj, jak cudownie on funkcjonuje. Dopiero kiedy wyjedziemy i nie wiem, pojedziemy na przykład do Hiszpanii, to zauważymy, że kurczę, biurokracja jest ciężko tam. Jak wyjedziemy do Turcji, kompletnie poza Unią Europejską, świat kompletnie inny. Dużo trudniejszy w pewnych momentach. Uczestnicy, którzy tutaj przyjechali, powiedzieli, że miasto jest przepiękne, architektura cudowna, wszystko jest takie harmonijne, że Jarocin jest czysty, park jest cudowny, jest tu tyle zieleni. Też ogólnie o całej Polsce wypowiadały się też osoby, które nie były tu pierwszy raz, że jest to ich ulubiony kraj przez kulturę, przez jedzenie, przez ludzi i przez to, że ten kraj jest po prostu zielony. Także jest to na przykład dla osób gdzieś tam z południa Hiszpanii coś egzotycznego, bo tam o ile Turcja, można powiedzieć, faktycznie jest bardzo różnorodna, bo i mamy miejsce na południu, całe wybrzeże na wakacje, ale można i pojeździć na nartach na północy, no to tak na przykład na południu Hiszpanii, no wiadomo, Hiszpania też zmagała się z suszą przez bardzo długi czas. No ten krajobraz jest zupełnie inny. Uczestnikom, z tego co mi mówili, bardzo się podobało. Robiliśmy też ankietę i taki feedback anonimowy, ankiety nie anonimowe, ale feedback też mieli przestrzeń na tę anonimowość i faktycznie no, ta informacja zwrotną, którą dostałyśmy, była bardzo dobra i no i tak daje to wiatru w skrzydła, na pewno napędza. Bardzo się cieszę, że mogłam pokazać Jarocin osobom z zagranicy, ale też mam nadzieję, że nie tylko osobom z zagranicy, mam nadzieję, że też ta wiadomość o tym, co tutaj robiliśmy, rozprzestrzeni się też w naszym własnym kraju. Wiem, że tutaj na przykład Gazeta Jarocińska, kiedy robiła jakieś reportaże i tak dalej, no to inne media z innych zakątków Polski też się interesowały tym, więc być może będzie to inspiracja dla innych organizacji pozarządowych, żeby właśnie zainteresować się programem Erasmus+, bo jak to mówią, jest to dusza Unii Europejskiej. Gdybym jednak ja miał znaleźć jakiś mankament w całym tym projekcie, no to chyba fakt, że mieszkańcy o nim za bardzo nie wiedzieli, choć ci, którzy przyszli na spektakl, z tego co widziałem, dobrze się bawili. Z czego wynikało to, że ta frekwencja była tak niska i czy ona była od samego początku planowana na tak niską? Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o promocję projektu, to tak, jest to faktycznie rzecz, którą można poprawić. Ja tutaj widzę bardzo dużo przestrzeni do dalszej współpracy właśnie z lokalnymi mediami, czy właśnie z gminą Jarocin. Też bardzo dziękujemy gminie Jarocin za udostępnienie informacji o naszym spektaklu oraz Gazecie Jarocińskiej i Tobie, Kuba, za przygotowanie tego materiału. Jeżeli chodzi o promocję i w ogóle o przestrzeń, ile ludzi możemy zmieścić, tak naprawdę spektakl był organizowany w holu Pałacu Radolińskich, także wiadomo, przestrzeń jest też ograniczona. Nie wiedzieliśmy do końca, ile osób przyjdzie, natomiast szacowaliśmy bardziej, że będzie to bliżej 30-50 niż 100-150 osób. Natomiast tak, ja jestem bardzo otwarta i mam nadzieję, że jako, że był to pierwszy projekt, weźmy to jako po prostu dobry rozbieg i mam nadzieję, że kolejne projekty już powiedzmy zyskają większe zaufanie społeczne i będzie o nich szerzej mówione, w ten sposób. Tydzień rozmawiania w 3 językach naraz, więc przepraszam za błędy językowe. Młodzież też rozdawała ulotki osobom właśnie lokalsom, tak zwanym z Jarocina,
przed spektaklem i faktycznie ulotki były skuteczne, więc to też znowu okazja do tego, żeby zapraszać, wrócić do tej formy offline, bez telefonów, bez social mediów. Były plakaty rozwieszone z kodem QR, który prowadził do Instagrama naszej fundacji, fundacja.recovery24 przez V, gdzie można właśnie zobaczyć więcej na temat naszej fundacji. No i prowadzimy Instagrama, więc na Instagramie obserwuje nas teraz ponad 300 osób z całej Polski tak naprawdę, też trochę osób z zagranicy, natomiast w większości jest to młodzież z Polski, nie tylko z Jarocina, ale z różnych zakątków, która jest po prostu zainteresowana działaniem. Też piszą do nas osoby, które jedynie przez to, co widzą na social mediach, chciałyby się włączyć jako wolontariusze do organizacji, co jest cudowne i uważam, że może być to naprawdę bardzo duża szansa i dla nich samych, jak i dla samej organizacji na rozwój. Także jesteśmy jak najbardziej na to otwarci i chcielibyśmy tak naprawdę włączyć dużo więcej lokalnej społeczności z Jarocina i młodzieży stąd, z tego względu, że fajnie by było po prostu robić więcej takich akcji lokalnych, no ale jak tutaj jesteśmy w Jarocinie, róbmy razem z Jarocinem. Mhm. Czyli rozumiem, że planujecie w przyszłości kolejne projekty związane z organizacją Erasmusa w naszym mieście. Tak, jesteśmy jak najbardziej na to otwarci. Są wnioski tak naprawdę są już napisane i czekamy po prostu na wyniki, tak, z tutaj organizacją, która zajmuje się oceną wniosków z programu Erasmus+, jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, FRSE. No i już od nich zależy, jak ocenią nasz projekt, na ile punktów, no i czy właśnie dostaniemy finansowanie. Natomiast ja jestem gdzieś tam też również otwarta na Właśnie, dzisiaj po tym tygodniu rozmawiania trochę ciężko się wysłowić, na inne rodzaje finansowania, czy to właśnie z gminy, czy takie bardziej lokalne. Mhm. Wspomniałaś o tym, że już macie napisane wnioski, ale może myślisz, że projekt Erasmusowy można byłoby połączyć z tym, z czego nasze miasto tak naprawdę najbardziej słynie, czy to w kraju, czy za granicą, no czyli z festiwalem? Myślę, że jest to bardzo, bardzo ciekawy pomysł, bo faktycznie Jarocin Festiwal jest znany w Polsce, ale raz zdarzyło mi się, że jedna osoba z zagranicy również słyszała o Jarocin Festiwal, także było to dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Uważam, że jest to coś, co warto promować, również i za granicą. Ja osobiście nie jestem jakoś mocno związana z osobami, które organizują gdzieś tam festiwal tutaj w Jarocinie. Osobiście gdzieś tam nie miałam okazji jeszcze poznać tych osób, ale jestem jak najbardziej otwarta na współpracę, więc zobaczymy, co życie przyniesie, jeżeli tylko właśnie tutaj ekipa zarządzająca gdzieś tam będzie otwarta na wejście też w sektor Erasmusa, to myślę, że możemy razem stworzyć bardzo fajne rzeczy. A powiedz też trochę o działalności samej fundacji, w której działasz, bo jednak póki co rozmawialiśmy głównie o tych projektach z twojej perspektywy, no ale wiadomo, tak jak już wspomnieliśmy, nie da się zorganizować samemu tak dużego eventu. A tutaj też się zatrzymam, ponieważ wymianę młodzieży może zorganizować organizacja pozarządowa, natomiast może zorganizować również nieformalna grupa młodzieży. I do tego potrzeba 4 osób i nie muszą mieć tak naprawdę tutaj osobowości prawnej. Wystarczy, że zarejestrują się w programie Erasmus i wtedy z pomocą takiego mentora mogą stworzyć też taki projekt. Natomiast tutaj faktycznie działamy już jako organizacja, jako Fundacja Recovery 2024, Fundacja Recovery 24 i fundacja na początku miała troszeczkę inny nurt, ale w zasadzie można go połączyć z tym, co robimy teraz. Na początku skupiała się bardziej na cyberbezpieczeństwie, na takiej łączeniu edukacji z zapewnieniem pracy dla osób z mniejszymi szansami, dla absolwentów tutaj właśnie szkół w Jarocinie. Zapewniała właśnie taką przestrzeń do
do poznawania i do rozwijania się właśnie w takim bardziej sektorze technologicznym. Ale jeżeli mówimy o cyberbezpieczeństwie, to mówimy również, no teraz jest praktycznie to jeszcze bardziej ważne w momencie, kiedy AI, sztuczna inteligencja jest tak bardzo rozpowszechniona. Jesteśmy otaczani tak zwanymi deepfake'ami. Można już zrobić wideo z naszą twarzą, z naszym wizerunkiem, z naszym głosem, a nie ma ono nic wspólnego z rzeczywistością. Także uważam, że jest to wciąż ważny temat. No i mówimy też o uzależnieniach, bo trzeba powiedzieć, że nasze telefony są z nami obecne cały czas. Teraz ostatnio zauważyłam, że młodzież faktycznie zdaje sobie z tego sprawę, jest coraz bardziej świadoma i nawet na platformach społecznościowych można zobaczyć takie trendy, że młodzież wraca do kupowania telefonów z klapką, które nie są kompletnie smartfonami, w których jest internet, w razie czego można wejść do przeglądarki, ale jest to bardzo, że tak powiem, niewygodne. Telefon służy przede wszystkim do dzwonienia. Uważam, że spędzamy za dużo czasu przy telefonach i też mieliśmy refleksję na tym z naszymi uczestnikami i powiedzieli, że ich czas na ekranie w ciągu tygodnia tego, jak byliśmy tutaj, zmniejszył się nawet o 40% do, nie wiem, na przykład do pół godziny dziennie, gdzie w takim normalnym trybie mieli na przykład, nie wiem, 4-5 godzin dziennie na telefonie, co wydaje mi się bardzo złym wynikiem. Za dużo się naświetlamy i za dużo żyjemy w takim życiu online, a za mało relacji pomiędzy nami wszystkimi. No także wcześniej fundacja skupiała się bardziej na tych technologicznych sprawach, natomiast ja w 2023 roku postanowiłam nadać trochę nowy bieg i bardzo się cieszę, że pozostali członkowie fundacji byli bardzo na to otwarci. No i tak właśnie zarejestrowaliśmy w Erasmusie naszą fundację pod koniec wakacje 2023 roku. Był to bodajże lipiec lub sierpień. No i od tego czasu właśnie działamy bardziej tutaj kulturowo i międzynarodowo, ale też tutaj w Polsce. Wspomniałaś o tym, że powoli zgłaszają się już do nas też ludzie, którzy chcą być wolontariuszami, ale czy w przyszłych projektach, które odbędą się w naszym mieście, planujecie właśnie większy udział jarociniaków jako na przykład takich wolontariuszy, którzy pomagają w tej organizacji, którzy w jakiś sposób są, powiedzmy, nie wiem, przewodnikami po mieście i tak dalej? I czy jest to w ogóle możliwe w tego typu projektach? Tak, jak najbardziej. Mówię, ja bardzo zapraszam wszystkich z Jarocina, wszystkie młode, ale i też starsze osoby, bo mówię, to jest organizacja, gdzie tak naprawdę wiek nie jest ważny, nie trzeba być studentem, wszyscy są tu mile widziani, także zapraszam jak najbardziej do kontaktu z naszą fundacją poprzez najlepiej Instagram fundacja.recovery24. Można nas tam znaleźć, można do nas napisać i jak najbardziej bardzo chciałabym włączyć tutaj społeczność Jarocina również, powiedzmy taką ekipę wolontariuszy w organizację, bo można się nauczyć tutaj naprawdę sporo. Cała organizacja takiego projektu, to tak naprawdę organizacja dużego wydarzenia. To współpraca z partnerami z zagranicy, wymaga komunikacji w języku angielskim, to przygotowywanie zajęć w duchu edukacji pozaformalnej, także wszystkich jak najbardziej zapraszamy. Możemy tak jak też zorganizować właśnie jakieś zwiedzanie Jarocina. Faktycznie, jeżeli mamy to jakiegoś miłośnika, historyka, to myślę, że byłaby to bardzo fajna inicjatywa, którą warto zrealizować. A może fundacja, w której działasz, jest w stanie wysłać kogoś z Jarocina na przygodę życia, którą chyba, jak się zgodzimy, jest Erasmus? Tak, jak najbardziej. Szczerze mówiąc, my już gdzieś tam wcześniej próbowaliśmy gdzieś tam na Instagramie zagadywać do różnych organizacji tutaj, do szkół, natomiast nie było troszeczkę odzewu, co jest... No cóż, być może jestem w stanie to zrozumieć, bo faktycznie część osób jak słyszy, że ale jak to, wyślą mnie gdzieś za darmo, za granicę, no to gdzieś tam nie za bardzo w to wierzy i faktycznie to zaufanie jest ograniczone. Natomiast myślę, że po tym projekcie, tak jak mówię, Jarocin nas bardziej pozna, bardziej zaufa
w to, co robimy i w ten sposób z pomocą organizacji tutaj lokalnych, właśnie gminy Jarocin, ale też szkół, mam nadzieję, że będziemy wysyłać więcej osób tutaj, typowo z Jarocina. A co taka osoba, która chce pojechać na takiego tygodniowego Erasmusa, a jest z Jarocina lub okolic, powinna zrobić? Po pierwsze, najlepiej śledzić nas na Instagramie, ale to nie jedyna okazja, ponieważ są grupy na mediach społecznościowych, które nazywają się na przykład Youth in Action albo Erasmus Polska. Do tych grup warto dołączyć, ponieważ tam są posty na temat właśnie rekrutacji na wymianę młodzieży. Na wymianę młodzieży, ale też na kursy szkoleniowe. Kursy szkoleniowe nie mają żadnego limitu wiekowego i faktycznie średnia wieku jest tam wyższa niż przy wymianach młodzieży. Tutaj średnią wieku mieliśmy około 21-22 lata średnio, no a przy kursach szkoleniowych to jest już tak 25 plus, bym powiedziała. Trzeba się zgłosić, są zawsze formularze, jest infopak, w infopaku mamy wszystkie informacje na temat tematu danego projektu, na temat gdzie on się znajduje, jakiego rodzaju, ile maksymalnie taki uczestnik może przeznaczyć na podróż do danego kraju i z powrotem, tak żeby mieć te koszty po prostu zwrócone. Jest też kontakt do organizacji goszczącej oraz do organizacji partnerskich. Należy się zgłosić do organizacji partnerskiej, wypełnić, najczęściej jest to właśnie formularz rekrutacyjny, napisać, dlaczego chciałoby się wziąć udział w tym projekcie, opowiedzieć coś o sobie. Ja bardzo też zachęcam do nieużywania sztucznej inteligencji, bo faktycznie widzę, że w niektórych rekrutacjach z tego, co mi znajomi mówili, ta sztuczna inteligencja jest używana, natomiast słuchajcie, my naprawdę chcemy zobaczyć Was. Wolimy krótkie odpowiedzi, ale od serca. No i faktycznie zaskutkowało to, że w tym formularzu do tego projektu napisaliśmy, proszę nie używajcie sztucznej inteligencji i faktycznie nie było żadnej takiej odpowiedzi, która wyglądałaby na nie do końca prawdziwą. Okej, wróćmy do ciebie. Przeglądając twojego Instagrama można zauważyć, że twoją główną pasją są podróże. To Erasmus zachęcił cię do zwiedzenia świata? Szczerze mówiąc, podróże były w moim sercu już wcześniej. Zaczęłam gdzieś tam podróżować ze szkołą, z rodzicami, potem sama. Natomiast faktycznie Erasmus coś tutaj zmienił, mój sposób podróżowania przede wszystkim. Wcześniej było to podróżowanie od zabytku do zabytku, szczerze mówiąc, a rozmawiałam z ludźmi tylko w sklepie albo w restauracji. Natomiast Erasmus pozwolił mi na poznanie lokalnej społeczności i to był tak zwany game changer, tak? To była był to bardzo ważny punkt, gdzie zaczęłam podróżować bardziej świadomie. Wolałam zatrzymać się na wsi niż w dużym mieście. Chociaż rzeczywiście dużo miast dużych też zwiedziłam, które są fantastyczne, ale szczerze mówiąc najbardziej lubię mniejsze miasta. Ludzie są bardzo otwarci i faktycznie sporo gdzieś te podróże mi dały. Czy mógłbyś powtórzyć jeszcze raz pytanie, bo teraz zapomniałam, zgubiłam wątek. Że przeglądając twojego Instagrama można zauważyć, że twoją pasją są podróże i czy Erasmus zachęcił cię do zwiedzania świata? Okej, dziękuję. Tak. Erasmus totalnie zachęcił mnie do zwiedzania świata, później gdzieś tam bardziej zaczęłam eksperymentować, na krótkie okresy czasu, w krótkich okresach czasu mieszkałam za granicą, już w 2023 roku, no i potem też podróże stały się moją pracą, ponieważ zostałam pilotką wycieczek objazdowych, właśnie z Polskiego Biura Podróży, także no jest to przygoda intensywna, to na pewno muszę powiedzieć, bardzo wymagająca, odpowiedzialna praca, praca w ogóle z kompletnie inną grupą społeczną, bo wiadomo, jeżeli ktoś przychodzi do biura podróży, to płaci. Tutaj uczestnicy przyjeżdżają nie po to, żeby zwiedzać, wiadomo, chcą zobaczyć to miasto i kraj, natomiast głównym celem jest poznawanie innych kultur. No więc jest to praca zupełnie z inną grupą społeczną, natomiast są to inne prace,
którą lubię bardziej, którą mniej. Myślę, że gdzieś tam bardziej w stronę Erasmusa faktycznie bym się skłaniała, natomiast ta praca jako pilotka wycieczek również sprawia mi przyjemność. No i tak, dużo tych podróży było faktycznie, w szczególności w zeszłym roku miałam kompletnie, było to prawie życie na walizkach. Trochę męczące, wymagające, musiałam się zmierzyć z różnymi wyzwaniami, z byciem daleko od moich znajomych, od mojej rodziny, od moich przyjaciół i skupienie się na kontakcie głównie przez wideo. No, co nie ukrywajmy, nie może zastąpić tego prawdziwego kontaktu, bo pomimo, że cały czas byłam otoczona ludźmi, czy to właśnie podczas wycieczek objazdowych, no to jednak gdzieś tam tutaj trzymamy dystans na zasadzie klient i tour leader. Więc gdzieś tam ta samotność w środku serca faktycznie była. W ilu krajach świata już byłaś i co jest takiego ciekawego na tej liście? Wiesz co, właśnie musiałam sobie to policzyć przed naszą rozmową i byłam już, licząc Polskę, to byłam w 27 krajach. Z takich, wiadomo, dużo w Europie, z takich bardziej odległych miejsc, no to Stany Zjednoczone, ale tam byłam tylko w Nowym Jorku, więc nie powiedziałabym, że dobrze poznałam ten kraj. Z takich bardziej poza Europą, no to byłam również w Gruzji, byłam w Maroko, byłam w Turcji. Turcję bardzo dużo zwiedziłam. Byłam w Turcji już 2 razy, tak, 2 razy. Pierwszy raz poleciałam do Hatay, który znajduje się na południu, mniej więcej w centralnej części na południu Turcji. Niestety po naszym wyjeździe, tak naprawdę, kiedy jako uczestnicy wyjechaliśmy, to ten region dotknęło okropne trzęsienie ziemi i było to naprawdę straszne doświadczenie. Na szczęście wszyscy gdzieś tam, wszystkie osoby, które poznałam, uszły cało. Potem Turcję zwiedzałam vanem z moją przyjaciółką, którą notabene poznałam w Barcelonie. No i powiedziała mi, słuchaj, a ja mam vana, może pojedziemy w jakąś podróż? A ja mówię, nie no, słuchaj, jedziemy do Turcji. Także to było 2023 rok, tak. No i gdzieś tam miałam taki okres przejściowy, więc wygospodarowałyśmy obie miesiąc czasu i bardzo, bardzo budżetowo pojechałyśmy w objazdówkę po Turcji. Zaczęłyśmy od Stambułu, bardzo egzotycznego kraju. Turcja jest egzotycznym krajem, a Istanbul jest bardzo egzotycznym miastem. I tak naprawdę cieśnina bosforska, coś niesamowitego. Codziennie piłyśmy czaj, jadłyśmy baklawę, spałyśmy w wanie, potem zwiedzałyśmy mniej popularne miejsca. Byłyśmy w Koni, która jest znana z tańca derwiszów, wirujący derwisze. Turcja również znana jest z hamamu, z takich łaźni, w których można się wykąpać i mieć chwilę dla siebie, chwilę spa. Do tego Ankara, stolica Turcji, gdzie odwiedziłyśmy właśnie również moich znajomych. Olu Deniz, Izmir, Antalya, Kapadocja, co tam jeszcze? Jezioro Tuz. Praktycznie cała Turcja. Dużo. Tak, i Azja. Tutaj bardziej z pracy. W grudniu tego roku zrobiłam maraton z 2 grupami liczącymi około 30 osób. Każda grupa to był wyjazd po 16 dni, zmienianie zakwaterowania prawie codziennie. To był wyjazd już właśnie z pracy jako przewodniczka wycieczek objazdowych. Zwiedziłam Malezję, Indonezję, Tajlandię, Laos, Wietnam i Kambodżę. I to wszystko w mniej więcej 32 dni. 32 dni plus 5 dni przerwy pomiędzy 2 wyjazdami, które spędziłam w Tajlandii, odpoczywając i szukając polskich jabłek, bo bardzo już tęskniłam za polskim jedzeniem. No i potem jeszcze raz pojechałam do Tajlandii w marcu tego roku, już troszeczkę w inne rejony, bardziej na południe, bardziej takie turystyczne miejsca, wyspa Koh Samui, Pattaya, ponieważ te wyjazdy na początku, w sensie te wyjazdy grudniowe odbywały się bardziej na północ, bardziej w miejsca nieznane, nie tak popularne, chociaż oczywiście zaczęliśmy od Bangkoku.
Obecnie, z tego co wiem, głównie mieszkasz w Barcelonie. Skąd taka decyzja, by właśnie na swoje, powiedzmy, bardziej stałe miejsce zamieszkania wybrać stolicę Katalonii? Tak, muszę powiedzieć, że teraz nadal żyję na walizkach, chociaż staram się, żeby te walizki wędrowały tylko pomiędzy Barceloną a Polską, a Jarocinem właśnie. Więc no, jak zaczęła się historia z Katalonią? Tak naprawdę zaczęła się od miłości do Hiszpanii. Już w szkole zaczęłam uczyć się języka hiszpańskiego, natomiast potem troszeczkę ten język zanikł. Nie używałam go. I tak naprawdę, kiedy zaczęłam jeździć na Erasmusy, no to poznałam ludzi z Hiszpanii i jako, że gdzieś tam ta baza hiszpańskiego była, no to próbowałam coś mówić, ale wszyscy się śmiali: Ewelina, ty mówisz tylko w presente, tylko w teraźniejszości. To, co było wcześniej i przyszłość się w ogóle nie liczy, bo nie pamiętałam w ogóle, jak się odmienia te czasy. Natomiast nie było to ważne, nawiązałam bardzo fajne przyjaźnie, które mam do dzisiaj, które trwają od 2022 roku. No i poznałam taką moją bardzo dobrą koleżankę, Laurę Katalonkę z Girony, którą miałam okazję znowu odwiedzić na początku 2023 roku. Jako że w tym czasie bardziej zajmowałam się marketingiem, więc pracowałam zdalnie, stwierdziłam, że kurczę, fajna ta Barcelona. Zachwyciła mnie swoją kulturą, wielokulturowością, taką artystyczną duszą, otwartością ludzi, wiadomo, dostępem do plaży. Ja jestem raczej z tych ciepłolubnych. No i powiedziałam Laurze: słuchaj, a gdybym ja to tak spróbowała się na 2-3 miesiące przeprowadzić. No i wróciłam do domu, powiedziałam rodzicom: słuchajcie, za miesiąc wyjeżdżam. I szczerze mówiąc, nie byli nawet już zaskoczeni, bo już chyba są przyzwyczajeni, że gdzieś tam od młodych lat miałam takie szalone pomysły czasem. No i pojechałam w 2023 roku pierwszy raz do Barcelony i totalnie się w tej Barcelonie zakochałam. Poznałam przyjaciół tam, poznałam moje bardzo, bardzo dobre koleżanki oraz również najlepszą przyjaciółkę, która obecnie już niestety w Barcelonie nie mieszka w Warszawie, ale nadal mamy kontakt i nawet przyjechała tutaj do nas odwiedzić nas podczas naszego projektu Make a Move. Barcelona to miasto, które na początku zachwyca, natomiast kiedy poznajemy je bardziej i chcemy wejść bardziej w środowisko lokalsów, no to zaczynamy zauważyć różnice. Oczywiście każdy rozmawia po hiszpańsku, kastylijsku tak naprawdę, czyli ten oficjalny język, który jest najbardziej popularny. Natomiast w Katalonii mamy jeszcze język kataloński, który jest kompletnie innym językiem. Jest mieszanką języka francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Szczerze mówiąc, znając hiszpański, bardziej zrozumiem, jak czytam portugalski, niż kataloński. Dopiero jak zaczęłam uczyć się włoskiego, to pomógł mi bardziej zrozumieć język kataloński. Języka katalońskiego mam w planach, natomiast teraz jeszcze przez ten 1 rok chciałabym się skupić jeszcze bardziej na kastylijskim, na hiszpańskim. Co powiem, Katalończycy są społecznością, może wydawać się zamkniętą, ale tak naprawdę jeżeli pokażemy ten nasz wysiłek, to, że chcemy uczyć się języka, nawet jeżeli nie rozmawiamy jeszcze po katalońsku, ale rozmawiamy po hiszpańsku, ale wykazujemy zainteresowanie tak naprawdę tą ich kulturą, ich odmiennością, no to są bardzo za to wdzięczni i coraz bardziej się otwierają. Barcelona też jest specyficznym miastem, bo tak naprawdę już 30% rezydentów to osoby z zagranicy. Także Barcelona to miasto, które musi mierzyć się z dużymi problemami. Jest dość ciasno, bo nie wiem, czy wiecie, ale Barcelona powierzchniowo jest 5 razy mniejsza niż Warszawa. Pomimo tego, że ludność jest mniej więcej taka sama. Wszędzie są bary, w barach nie tylko pije się alkohol, ale do baru po prostu idzie się wypić kawę, wypić tak zwaną klarę, czyli pół piwa, pół jakiegoś tam refresco, czyli jakieś tam lemoniady, czy po prostu zjeść tapas. I gdzieś tam to mnie w Barcelonie nie urzekło, że są bardzo popularne te trzecie miejsca. Naszym pierwszym miejscem jest rodzina, drugim miejscem praca, no ale tutaj to, czego mi czasami, nie zawsze, bo widzę, że to się zmienia, ale czasami brakowało w Polsce, to te trzecie miejsca. Wiadomo, jest to podyktowane również przez pogodę, no nie ukrywajmy, jest dość zimno. Dla takich osób zimnolubnych jak ja, czasem z domów dochodzić się nie chce, jak na dworze szaro-buro. Barcelona to
to również miasto bardzo dobrze skomunikowane. Chociaż ja ostatnio przesiadłam się na rower i tak naprawdę rowerem jestem w stanie dotrzeć najszybciej w każde miejsce Barcelony. Myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, natomiast to, na co ja zwracam uwagę, to to, żeby uczyć się języka, żeby pokazać mieszkańcom, że interesuje mnie ich kultura i że chcę jakby być częścią tego. Też niedawno włączyłam się wolontaryjnie w przygotowywanie dekoracji na Fiesta de Gracia, czyli na taką imprezę jednej z dzielnic, także w sierpniu zapraszam Was serdecznie wszystkich do Barcelony, 14-15 sierpnia, Fiesta de Gracia. Okej. Jakie miałabyś rady dla osoby, która właśnie chciałaby zamieszkać poza Polską, na przykład właśnie w Hiszpanii, ale wciąż się waha przed podjęciem takiej decyzji? Z jednej strony powiedziałabym przemyśleć wszystko dobrze, z drugiej strony postawić na spontaniczność, bo ja 2 lata temu postawiłam na spontaniczność. Ewelina z tej perspektywy już trochę starsza, trochę bardziej odpowiedzialna, raczej by nie zrobiła tego, co zrobiła Ewelina 2 lata temu. Ale czy to, co zrobiła Ewelina 2 lata temu, czyli decyzja taka bardziej spontaniczna, było złe? Być może było trochę bardziej ryzykowne, ale udało się. Ja na pewno bym poleciła dobrze przemyśleć, spróbować najpierw, pojechać na trochę dłużej, poznać kogoś, kto faktycznie tam mieszka, zdobyć trochę informacji. Wiem, że są ludzie, którzy mieszkają za granicą i rozmawiają tylko po angielsku, nie rozmawiają w lokalnym języku. Da się? Da się. Ale myślę, że jakość życia jest zupełnie inna i żeby poczuć się faktycznie tą częścią społeczności, warto nauczyć się języka, z tego względu, że emigrantom często towarzyszy poczucie wyobcowania, niedopasowania i myślę, że język, poznanie kultury jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby poczuć się częścią społeczności. Okej. Czas teraz na grę w pomidora, klasyczny element rozmów kubackiego. Zasady są niezmienne, a więc na kilka następnych stwierdzeń możesz odpowiedzieć tylko tak albo nie. Raz możesz użyć pomidora i wymigać się od odpowiedzi, ale jeśli go użyjesz, to wówczas nie podlega on cofnięciu. Zaczynamy? Okej, zaczynamy. Moje miejsce na ziemi to Barcelona. Tak, Jestem kosmopolitką. tak. Kiedyś pojadę w podróż dookoła świata. Nie. Jestem z tych ludzi, którzy kochają swoją pracę, więc tak naprawdę nie pracuję. Nie. Chociaż realizacja tego projektu to jeden wielki stres. Nie. Kiedy jednak młodzież wyjeżdża, to w poczuciu dobrej roboty można napić się sangrii albo aperola. Nie piję alkoholu. Kiedy ktoś mnie pyta, czy jechać na Erasmus, odpowiadam mu: Tak. Jarocin Erasmusową stolicą Polski. To dobrze brzmi. Tak. Erasmus tygodniowy jest lepszy od tego, w którym jedzie się na pół roku. Pomidor. Wkrótce nauczę się jakiegoś niecodziennego języka i będę w nim biegle mówiła. Tak. Okej, no udało się wykorzystać pomidora, udało się się. odpowiedzieć na wszystkie pytania. Na sam koniec, czego tobie życzyć? Ojejku, czego mi życzyć? Chyba takiego spokoju. Ja bym przynajmniej chciała sobie życzyć spokoju, zwolnienia, połączenia się z samą sobą i dobrych ludzi wokół siebie. Chociaż w zasadzie wszystko idzie w dobrym kierunku, także ja jestem bardzo wdzięczna za to, co już mam, więc z tego punktu gdzieś tam wychodzę. I tym podsumujmy naszą rozmowę. Gościem rozmów kubackiego była Ewelina Łuksza. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.